Tworząc test na platformie ustalamy warunki przystąpienia do niego, czyli na przykład w przypadku tego egzaminu próbnego mamy termin, kiedy studenci mogą rozwiązywać ten test i są to 2 dni, 26 i 27 czerwca. Mamy liczbę podejść tylko jedno, czyli każdy student może przystąpić do testu tylko raz i kiedy już przystąpi, ma limit czasu 5 minut. Ale oczywiście takie warunki czasami będziemy potrzebowali zindywidualizować dla jakichś wybranych studentów. Bo na przykład ktoś nie będzie mógł przystąpić do tego testu w tym terminie i będzie miał dobre usprawiedliwienie właśnie tej niemożności przystąpienia do testu i powinniśmy mu ten test udostępnić kiedy indziej. Albo któremuś studentowi z jakiegoś powodu powinniśmy wyznaczyć dłuższy limit czasu. Albo też na przykład będziemy potrzebowali któremuś studentowi dać większą liczbę podejść do tego testu. I takie rzeczy można w teście robić. Natomiast jeżeli na przykład nasi studenci, jak widać w tej chwili, w terminie 26-27 czerwca przystąpiło 5 studentów, a w kursie mam studentów 6, więc gdybym chciał teraz temu ostatniemu studentowi, który nie przystąpił do tego testu, dać możliwość rozwiązania go po terminie, nie powinienem tak naprawdę zmieniać ustawień tego testu. Nie jest to najlepsza metoda, ponieważ gdyby oprócz tego jednego studenta jeszcze jakiś inny student nie rozwiązał tego testu w terminie, albo gdyby w tym teście było więcej podejść niż tylko jedno, to wtedy nie tylko ten jeden student, którego chcielibyśmy dopuścić do testu w innym terminie, mógłby skorzystać z tego przedłużenia terminu, ale wszyscy studenci. Podobnie nie powinniśmy takiego testu duplikować, ponieważ wtedy będziemy mieli w dzienniku i na stronie kursu 2 osobne testy i wyliczanie oceny końcowej za kurs będzie zaburzone. Co w takim razie możemy zrobić? Kiedy jesteśmy wewnątrz testu, w menu Administracja mamy dostępne opcje wyjątki dla użytkownika i wyjątki dla grupy. I właśnie tych opcji najlepiej jest użyć w takim celu. Oczywiście pod warunkiem, że mamy utworzone w kursie grupy. Jeśli nie, to wtedy możemy utworzyć wyłącznie wyjątki dla użytkownika. W przypadku tego testu, który w tej chwili widzimy, mamy 3 studentów, czy 3 studentów, którzy przystąpili do tego testu. Anna, Tomasz i Monika. Natomiast pozostała 3 nie przystąpiła w ustalonym terminie i chcemy tamtym osobom dać możliwość przystąpienia do testu o dzień później. Czyli wewnątrz testu w menu Administracja wchodzimy w opcję Wyjątki dla użytkownika i definiujemy indywidualne warunki testu. Po kliknięciu tego przycisku wybieramy nazwisko osoby, dla której chcemy ustalić te wyjątkowe warunki. Skoro do testu podeszli Monika, Anna i Tomasz, o ile dobrze pamiętam, to chcemy dla Piotra, dla Iwony i dla Marka ustalić o 1 dzień dłuższy termin rozwiązywania. Więc wybieramy pierwszą osobę. Uwaga, tutaj nie można wybrać kilku osób naraz, czyli jeśli wybraliśmy Piotra, jeśli bym teraz wybrał Iwonę, to wyłączam poniekąd Piotra, czyli można jedną osobę naraz wyłącznie tutaj zdefiniować i dla tej jednej osoby zmieniamy warunki tego testu na o 1 dzień dłuższą dostępność. Zauważmy, że możemy kilka różnych warunków testu zmienić. Nie tylko daty, zarówno datę otwarcia, jak i zamknięcia, ale również limit czasowy, gdybyśmy na przykład chcieli jakiemuś studentowi wydłużyć lub skrócić z jakiegoś powodu możliwy czas rozwiązywania testu. Możemy również dodać do takiego testu hasło dostępowe oraz zmienić liczbę podejść. Jak teraz sobie poradzić z tym, że nie możemy kilku osób naraz zdefiniować? Wystarczy zamiast klikać Zapisz, kliknąć Zapisz i wprowadzaj następne zmiany i wtedy będziemy mogli zamiast Iwony wybrać kolejną osobę, czyli wybieramy Piotra i znowu Zapisz i wprowadzaj następne zmiany i tym razem wybieramy Marka
I skoro to już jest ostatnia osoba, dla której chcemy te wyjątkowe warunki ustalić, polegające na wydłużeniu terminu, klikamy Zapisz. I mamy 3 osoby, którym ustaliliśmy dłuższy termin rozwiązywania tego testu, czyli dla nich te zmienione warunki to jest data 28 czerwca. Natomiast wróćmy na chwilę jeszcze do wyników naszego testu i zobaczmy, co by było w sytuacji, gdybyśmy któremuś studentowi chcieli nie tylko przedłużyć warunki, ale również pozwolić na kilkukrotne rozwiązanie tego testu. Czyli na przykład nasza Anna wprawdzie rozwiązała ten test w terminie, ale zdobyła tylko 6 punktów. Więc chcielibyśmy Annie dać dodatkową możliwość podejścia do tego testu i rozwiązania go ponownie w kolejnym terminie, ale chcielibyśmy zachować zarówno to poprzednie podejście, jak i to drugie. Czyli w naszych wyjątkach dla użytkownika powinniśmy teraz dla Anny zmienić nie tylko datę dostępności tego testu, ale również liczbę podejść. I tutaj się pojawia jedno pytanie. Zauważmy, że w momencie, kiedy mamy główne ustawienia testu, które definiujemy, kiedy test tworzymy, w opcji ocena, jeśli jest dostępne tylko jedno podejście do testu, to wtedy nie widać metody oceniania. Metoda oceniania pojawia się tylko wtedy, jeśli mamy więcej niż jedno podejście do testu, a jeżeli podejście jest tylko jedno, to tej metody oceniania nie ma. I teraz pytanie, co się stanie, jeśli my w tym teście ustalimy wyjątek, na przykład dla naszej Anny, który będzie polegał nie tylko na przedłużeniu terminu o 1 dzień, ale również na zwiększeniu liczby dostępnych podejść. Zauważmy, że w tym miejscu nie widać możliwości zdecydowania. Skoro zmieniam z 1 na 2 podejścia, to jak te 2 podejścia będą ze sobą wzajemnie liczone, w jaki sposób będzie wyliczana ocena końcowa za cały ten test. Tego tutaj nie ma. Klikamy Zapisz. Widzimy w tej chwili, że na naszej liście wyjątków pojawiła się Anna, dla której wprowadziliśmy 2 wyjątki, czyli zarówno termin zamknięcia testu, jak i liczbę podejść, ale uwaga, w tej chwili, kiedy wrócimy do głównych ustawień testu, to się okazuje, że w sekcji ocena, mimo że mamy dostępne tylko jedno podejście, to jednak mamy również widoczną opcję, gdzie możemy zdecydować, w jaki sposób będzie wyliczana ostateczna ocena za ten quiz. I na koniec jeszcze jedna informacja. Taka możliwość ustalania indywidualnych warunków jest dostępna nie tylko w quizach, ale również w lekcjach. Czyli w przypadku lekcji również w menu Administracja mamy możliwość ustalenia wyjątków dla grupy lub dla użytkownika oraz taka sama możliwość jest dostępna też w zadaniach. Również w menu Administracja znajdziemy w zadaniach wyjątki dla grupy i wyjątki dla użytkownika.